Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robię oponki serowe. Zapraszam do wspólnego pieczenia. Polecam wypróbować sobie ten przepis na tłusty czwartek. Każdy może zaszaleć raz w roku. Potrzebujemy dobrej jakości ser. Ja mam tutaj 700 g sera. To jest taki swojski serek. Można przepuścić przez maszynkę albo po prostu za pomocą takiego tłuczka do ziemniaków rozgnieść po prostu. Tłuczkiem fajnie się rozgniotło, nie potrzeba nawet mielić i do tego dajemy tak: pół szklanki cukru, ekstrakt waniliowy albo cukier waniliowy, 5 żółtek, ser i żółtka w temperaturze pokojowej, przesiana mąka, ja mam tortową 450, ale może być też 550. W każdym bądź razie ile sera, tyle mąki. Czyli 700 g sera, 700 g mąki. Do tego 2 łyżeczki sody oczyszczonej, 2-3 łyżki gęstej śmietany kwaśnej 18. Ja sobie dam 3 łyżki. I 1 łyżkę soku z cytryny. Może też być ocet. Wtedy oponki nie będą pochłaniały tłuszczu. I wszystko wyrabiamy. Wszystko też zależy od sera, bo są różne te sery, tak? Jedne rzadsze, drugie gęściejsze. Także jeżeli Państwo zobaczą, że ciasto na przykład wyjdzie za rzadkie, zawsze można dołożyć sobie mąki. Ja akurat będę miała prawie tak. Fajne będę miała ciasto. Bardzo fajnie się wyrobiło. Mąkę musimy mieć przygotowaną do podsypywania. Staramy się podsypywać tylko tyle, żeby się nam fajnie rozwałkowywało ciasto, nie za dużo mąki, bo później oponki mogą wyjść za twarde. I teraz ciasto dzielimy na mniejsze kawałki i będziemy wałkować. I ciasto wałkujemy na grubość około 1 cm, tak mniej więcej do 1,5. To będzie taka prawie fajna grubość, bo one jeszcze sporo podrosną. Wydaje mi się, że taka będzie fajna, odpowiednia grubość. I teraz będziemy wykrawać kółeczka za pomocą szklanki. Moja ma średnicę 7 cm i musimy mieć kieliszek. I teraz, żeby się nam łatwo wykrawało, można sobie do mąki szklankę. Będzie nam po prostu łatwiej wycinać kółeczka. Ciasto wyszło bardzo fajne. Nie klei się. Także proporcje idealne. I bardzo szybciutko się robi te oponki. To później przerobimy sobie te ścinki. I teraz kieliszkiem środek wykrawamy. To maleństwo możemy sobie normalnie usmażyć też na tłuszczu. Będą takie malutkie ponczusie nam wyjdą. Chyba że ktoś nie chce, no to zawsze można przerobić i uformować oponka. No i takie wyszły. I teraz najlepiej na drewnianą deseczkę, delikatnie podsypaną mąką, tak nie za dużo, ale tak delikatnie, przekładamy. Można już nagrzewać tłuszcz, bo to tutaj nie trzeba czekać, tu od razu się smaży oponki, także można sobie już nagrzewać. Można smażyć na smalcu albo na oleju. No i tak robimy z całym ciastem. Te ścinki, które zostają, po prostu trzeba sobie przerobić. Jedną deseczkę już mamy. Teraz na kolejną. Zrobimy sobie próbę na tym malutkim kawałeczku. O, proszę zobaczyć. Jeżeli po chwili wypływa na górę, to znaczy, że odpowiednio jest nagrzany tłuszcz. No i teraz sobie wrzucamy. Zaczynamy od tych oponek, które były pierwsze robione. Powolutku, delikatnie, żeby się nie poparzyć. I smażymy z obu stron na ładny kolor. Na średniej mocy, żeby się nam nie spaliły,
żeby w środku nie były surowe. Odwracamy. Ja w międzyczasie zrobiłam kolejną deseczkę. No, już fajnie się upiekły. Także wyciągamy na ręcznik papierowy. Fajnie do tego sprawdzi się widelec. I kolejne oponki. Koniec smażenia. Te maleństwa proponuję wyjąć łyżką cedzakową. Jakie fajne wyszły, takie mini ponczusie. Kochani, i tyle wyszło nam pyszności. I teraz lekko ostudzone oponki możemy posypać sobie cukrem pudrem. Kochani, i z tego przepisu wyszło tyle oponek, bardzo dużo. Polecam Państwu bardzo gorąco wypróbować sobie ten przepis. To jest taki bardzo stary przepis na tradycyjne oponki. Wychodzą zawsze pyszne, chrupiące. Naprawdę są przepyszne. Chrupiące bardzo. No coś pięknego. Bardzo dobre. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj. Życzę smacznych oponek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.